Siemanko! Dziś mamy nowe sprężynki dla tej oto cytrynki. Zapraszam do oglądania. A więc tak, w pierwszej kolejności wiadomo, musimy sobie podnieść autko. Ja na razie to zrobiłem z jednej strony, wymienię lewą stronę, ale rozbiorę sobie już całe pod szybie, bo żeby się dostać właśnie do kolumny MacPhersona, wyciągnąć amortyzator ze sprężyną, musimy niestety rozebrać całe pod szybie. I zaraz Wam to pokażę. W pierwszej kolejności jeszcze musimy sobie ściągnąć wycieraczki. Wiadomo, tutaj ściągamy sobie te kapselki, kluczyk odkręcamy, ściągamy sobie wycieraczki. Warto sobie jeszcze według mnie zaznaczyć, nie wiem, na przykład nakleić jakąś taśmę czy coś pod piórem wycieraczki, żeby zaznaczyć ich pozycję, tak żeby po prostu później krzywo nie zamontować, żeby pracowały tak jak wcześniej. No to tego Wam nie muszę chyba tłumaczyć. Odkręcamy śrubkę, nakładamy ściągacz i pyk, podważamy wycieraczki. No jeśli nie były ruszane, to na pewno będzie problem z ich zdjęciem, bo na takim klinie będą po prostu bardzo ciasno siedzieć. A więc dobra, jedziemy sobie dalej z tematem. Wycieraczki akurat zeszły lekko, podejrzane, że już były jakoś ostatnio ściągane, także nawet nie musiałem używać ściągacza. Teraz tak, teraz musimy sobie zdemontować całe te podszybie, te plastiki wszystkie śmieszne. Tutaj są takie kołeczki, raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Tu czegoś brakuje, powinien tutaj być. Tutaj już czegoś brakuje. Tutaj. Odkręcamy sobie zbiorniczek, luzujemy, później go przykręcimy, żeby sobie nie wisiał. I działam dalej. Te kołeczki tutaj wyjmuje się na takiej zasadzie, on jest tak dzielony. Po prostu musimy sobie wziąć jakiś cienki śrubokręt i jakby go próbować rozdzielić, bo ten środek podnosi nam się do góry. Czyli wsadzamy tutaj między te dwa plastiki, boki przytrzymujemy, a środek podnosimy pyk do góry. O! I wtedy nam może wyjść kółeczek. O, tak mniej więcej wygląda. To jest jeden. A ten normalnie tak samo. On też jest dzielony. Nie wiem, czy to widać? Mam nadzieję, że tak. Sobie wsadzamy, podważamy ten środeczek. One są trochę zdeformowane, pewnie kilka razy były wkładane i wyciągane i dlatego tak to opornie wygląda. O, ale to na takiej samej zasadzie działa. Najpierw wyciągamy ten środeczek, a później cały do góry. Dobra, jak kołeczki mamy wyciągnięte, to sobie podnosimy to, wyciągamy z tej uszczelki i teraz tak, uwaga, bo tutaj pod spodem mamy wężyki od spryskiwaczy. Trzeba po prostu sobie je rozdzielić z tego trójniczka, podczepiać, żeby nie pourywać nic. I wtedy to sobie rozłączamy tu, bo to jest składane z dwóch, tak wsuwane, i wyciągamy i później bierzemy się na zabawę z tym dołem. Dobra, teraz bierzemy się za odczepienie tego dołu. W sumie no nawet nie trzeba byłoby za bardzo kurczę tego demontować, ale musimy się dostać tutaj, żeby to ściągnąć ten plastik, także zrobimy sobie więcej miejsca, żeby było po prostu łatwiej podejść kluczem. A więc do rzeczy. W pierwszej kolejności odkręcamy sobie zbiorniczek, żeby go móc odłożyć, żeby sobie ściągnąć to całe. Tutaj zobaczcie, to powinno być wsadzone. O właśnie, ten plastik powinien być tam wsadzony, zapięty, ale widzę, nasi tutaj byli, nie wsadzili tego. No dobra, trzeba będzie poprawić. Dalej, tutaj zobaczcie, mamy taką ala nakrętkę. To nie jest nakrętka, tylko to jest takie jakby to powiedzieć, taka plastikowa może nakrętka. To się tylko tak lekko odkręca i ona jest na takim kawałku plastiku, także żeby... Zaraz Wam to pokażę.
O, żeby tylko ją po prostu odgiąć. Aha. Dobra. Już nie ma tego plastiku. Jest urwany. No to trzeba ją po prostu odkręcić. I tu ściągamy sobie z tego. Pyk. Tu nam się robi miejsce. Teraz mamy od góry tutaj kluczyk. Odkręcamy sobie tą śrubkę. Z drugiej strony to samo. Odkręcamy zbiorniczek i wyciągamy sobie to całe do góry. Bo tu raczej widzę, chyba nic nie powinno nam już trzymać. Nie, bo tu jest na kołku wsadzone, także zrobimy sobie więcej miejsca. Dobra, czyli to wygłuszenie sobie odchyliłem. Nie wiem, jest całe mokre coś, to strasznie woda pompuje. Te śrubki odkręciłem sobie z jednej i z drugiej strony na klucz 10. Tu i tu. Jak mówię, to powinno być jeszcze zapięte tu od dołu na te plastiki. To zabezpieczenie, ale nie było. Ale już sobie wyciągamy to całe. O. Odkładamy. I teraz mamy tutaj dużo przestrzeni. Musimy sobie odkręcić raz, 2, 3, 4 śrubki i z drugiej strony to samo, żeby ściągnąć sobie te dekielki, abyśmy mogli mieć dostęp do górnej śruby MacPersona. Odkręcamy to i pokażę co dalej. To mam odkręcone tutaj w tym miejscu. Jest jeszcze jedna taka plastikowa nakrętka, ją też musimy odkręcić, żeby nam po prostu ten plasticzek odeszedł i moglibyśmy wyciągnąć. No wychodź. O. Wyciągnąć to, żeby nam się po prostu to odgięło. Wiecie co? Nie pokazuję teraz jak odkręcam każdą jedną śrubkę, bo po prostu nie chcę przedłużać filmu, bo ostatnio kilka osób mi zarzuciło, że za dokładnie to wszystko nagrywam, pokazuję każdą pierdołę, każdy szczegół, że niby każdy to wszystko dokładnie wie. Ale słuchajcie, ja wam chcę to pokazać od A do Z, tak jak ma to być zrobione, jak najdokładniej, żeby nie ciąć kurczę tych filmów, żebyście nie musieli się domyślać jakichś tam szczegółów, bo niektórzy właśnie pisali mi, że chcą, aby to było jak najdokładniej i super, że nie tnę właśnie tych filmów. No ale ostatnio, nie wiem, chyba jacyś mechanicy pisali, że po co tyle nagrywam, jak to można dużo krócej, połowę filmu z tego zrobić. Ale słuchajcie, według mnie mechanicy nie oglądają tych filmów. To jest skręcone bardziej dla amatorów, dla ludzi, którzy grzebią sobie sami przy samochodzie i po prostu dla nich to jest film. Mechanik, to skoro to wszystko wie, no to po cholerę on to ogląda i głupio komentuje. Nie wiem, no takie moje przesłanie. Dobra, tyle w temacie. Dalej odłączamy sobie wtyczkę od silniczka, wycieraczek i tam, jak już widzicie, mamy właśnie tą naszą śrubę od kolumny MacPersona z jednej i z drugiej strony. No jest trochę rozbierania, żeby się tam dostać, no ale trzeba. No i tak jak mówię, kurde, no, nie każdy jest alfą i omegą, że wszystko wie. Wiele osób ogląda to pierwszy raz, bo chcą po prostu zaoszczędzić sobie kasę na mechaniku. Wiele osób lubi samemu dłubać przy samochodzie, mają z tego satysfakcję, tak jak ja, że mogą zrobić coś samemu. Przyjdzie ci taki jeden z drugim, kurde, i będzie jeszcze marudził, że za dokładnie jesteś nagrywany. No ja właśnie staram się, aby to było dokładne, kurde, fajnie pokazane. Może są przydługie te filmy, trochę nudne, no, ale no człowiek się stara, kurczę, innym i tak to nie pasuje. Nie rozumiem trochę tego. Nie chcesz, to nie oglądaj. Jesteś taki zajebisty, wiesz wszystko, to kurczę, po co tu wchodzisz? Jest jak jest. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Co
Serio? Ktoś to na silikon jeszcze złapał. Ja pierdzielę. Pewnie woda ciekła. Dobra, wyciągnę to. Dobra, tu sobie wyciągnąłem, wyczyściłem, tam trochę było podklejone na silikon. Pewnie się woda lała, kostka odpięta od silniczka. No i co, mamy tam właśnie naszą śrubę od MacPhersona. Tego na razie nie odkręcamy, to sobie odkręcimy na koniec, żeby nam po prostu to nie spadło później na głowę. Ja już wcześniej ściągnąłem sobie koło. Spsikałem sobie te śruby wszystkie, żeby łatwiej się odkręciły. No co, przede wszystkim tutaj sobie ściągamy ten plastik z łącznika stabilizatora. Czyścimy śrubę, żeby nam się odkręciła. Pewnie i tak się nie będzie chciała odkręcić, znając życie, będzie się kręcić w kółko. Dwie śruby od zwrotnicy. No i rozepniemy sobie końcóweczkę. Powinno nam to wyjść. No i co, mamy standardowy problem. Nie chce się jak zwykle łącznik odkręcić. Śruba kręci się razem z łącznikiem. Nie chcę ciąć tego łącznika, bo normalnie bym go wyciął. Tu oczywiście już nasi byli, ktoś tak wyrobił w środku tą dziurę, że nawet nie ma jak tam co nabić. Ani żaden imbus nie pasuje, ani gwiazdka. Łącznik dosyć świeży, także nie będziemy go kurczę ciąć. Dobra, muszę coś jakoś go tam złapać i odkręcić to. Dobra, całe szczęście, że akurat ten łącznik posiada mocowanie z tyłu jeszcze na klucz, także 14 sobie nałożyłem i już możemy to odkręcić. Szkoda, że nie wszystkie łączniki mają kurczę to wcięcie tam z tyłu właśnie takie na klucz. Według mnie to powinno być w każdym tak robione, bo ta śruba tutaj na imbusa czy coś na gwiazdkę to się bardzo szybko wyrabia i wystarczy jeden nieostrożny ruch, ktoś źle założy, nabije i mamy problem. Dobra, odkręcam dalej. Dobra, ja tu sobie łącznik odkręciłem, wyciągnąłem. Tutaj już popuściłem sobie te śruby. Spróbuję na razie bez odkręcenia końcówki. Jak odchyli mi się na tyle zwrotnica, to dobrze, jak nie, to ją popuszczę. Tutaj u góry musimy sobie popuścić naszą śrubę od kolumny. To jest na klucz 21 i ta kontra w środku jest na imbus bodajże 40. Z tego co pamiętam. Popuszczamy to sobie trochę, żeby amortyzowało po trochę luzu. I odkręcamy sobie tutaj te śruby. Tylko teraz tak, pamiętaj, musimy sobie zrobić tak, że zabezpieczyć sobie zwrotnicę, żeby nam za bardzo do tyłu nie wyskoczyła, ponieważ może nam wyskoczyć z półosią. No i wtedy mamy trochę więcej roboty. Ja tu sobie przyszykowałem kawałek druta. Po prostu odchylę ją, odchylę amortyzator, przeciągnę sobie drut. Zabezpieczę, żeby mi tu nie wypadło bardziej. I tak będzie mniej pracy. Tutaj jeszcze pamiętajcie, odchylcie sobie tą osłonkę, co jest z tyłu i wypnijcie kabelek od czujnika ABS-u. Po prostu dajcie go to na bok, żeby go czasami gdzieś nie urwać i żeby zrobić sobie więcej miejsca. No i dobra, ja tu sobie amortyzator już ze zwrotnicy wyciągłem. Końcówki nie musicie jednak odkręcać. Wyszło bez tego, myślałem, że będzie za bardzo trzymać, ale udało się odchylić po prostu amorek do tyłu. Zwrotnicy sobie przyczepiłem drocikiem, żeby po prostu mi nie wyleciała bardziej. Po co sobie więcej roboty dokładać, nie? Dobra, u góry popuszczamy sobie amorka i wyciągamy. No i dobra, jak już amorek mamy na wierzchu, to teraz zakładamy sobie ściągacze na sprężynkę z jednej i z drugiej strony tak mniej więcej równomiernie, żeby taką samą siłą ściskać tę sprężynę, żeby ona gdzieś nie była przekoszona. Po trochę z jednej, po trochę z drugiej, delikatnie, bo to no, tu idzie sobie krzywdę zrobić, także uważajcie. No ja nie mam jeszcze stołu, jak to postawić, nie mam takiego jeszcze jakby to powiedzieć hydraulicznego albo takiego z jednej strony do ściągania ściągaczem. Muszę posłużyć się tymi starymi takimi zwykłymi, trochę niebezpieczne one są.
bo lubię sobie gdzieś tam przeskoczyć te śruby, kurczę, lubię się wyrobić, no ale powoli się zawsze zrobi, już trochę autek tymi ściągaczami zrobiłem. I teraz tak, u góry mamy nakrętkę na klucz 19 kontra na Torxa 40, albo tak, Torx 40. Skręcamy sobie trochę, ściskamy sprężynę, później popuszczamy właśnie tą nakrętkę. Jak już nam to fajnie pójdzie, jeszcze troszkę skręcimy, żeby nam to później ta czapka cała razem z łożyskiem i z tym wszystkim nie wyszczeliła. Pamiętajcie, aby to robić bezpiecznie. Dobra, ja się biorę do roboty. Dobra, ja mam sprężynę ściągniętą, tak to wygląda. Tu oczywiście wszystko sobie poczyszczę, żeby założyć, żeby nie niszczyć nowej sprężyny. Przełożę prawdopodobnie ze starej ten taki plastikowy pierdolnik osłaniający, żeby tu właśnie się nie niszczyła ta sprężyna. To wszystko wezmę, wyczyszczę. Łożysko widzę, że jest fajne. Nie wiem, czy było zmieniane, czy nie, ale jest dobre. No i co? No w zasadzie tyle. No. Zakładam nową sprężynę. Skręcam ją ściągaczami, składam w odwrotnej kolejności, no i to by było na tyle. No. Zakładam sprężyny Kanaby. Zobaczcie sobie. Amorków nie zmieniamy. Amorki były chyba rok temu wymieniane, także są nowe. Tutaj osłony, wszystko się przeciwpyłowe, bałwanek jest dobry, odbija ładnie. Także składamy, czyścimy i wrzucamy na auto. No dobra, to w zasadzie tyle. Mogę Wam rozebrać najpierw tą prawą stronę, ponieważ tam ta sprężyna pękła, dlatego powód o wymianie. No ale akurat nie wiem, czemu zabrałem się najpierw zalewą. Dobra, jak się Wam podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie. Komentarze bardzo mile widziane, piszcie, co tam byście chcieli zobaczyć. Wiem, że ostatnio mało nagrywam, ale trochę się dzieje znowu niestety. Ale no będzie dużo zmian. Tyle Wam powiem. No i co, wszystkiego dobrego, cześć.